Witam. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobiłam Obelixa, ale zanim przejdę do rzeczy, dwie sprawy. Po pierwsze, oczywiście dziękuję serdecznie za wszystkie subskrypcje, komentarze i polubienia. Jest to bardzo motywujące i rozwijające mój kanał. A druga rzecz, szykuję dla Was konkurs na 1000 subskrybentów. Mam nadzieję, że to będzie już wkrótce. Konkurs ogłoszę filmem tutaj na YouTubie i napiszę o nim na mojej grupie facebookowej Kaka Handmade. A teraz przechodzę do tematu tego filmu. Maskotka Obelixa ma około 60 cm. Składa się z wielu elementów. Zalecam więc przyszywanie poszczególnych rzeczy po kolei, tak jak pokazuję, gdyż na koniec po prostu może być to zbyt męczące, jeżeli zwłaszcza ktoś nie lubi przeszywać elementów maskotki, tak jak ja. Maskotka jest prototypem, dlatego nie jest doskonała i na ten moment już bym poprawiła parę rzeczy, ale mam nadzieję, że będzie mi to wybaczone. Będę pewne sugestie mówić w trakcie tutaj tworzenia filmu. A wzór do tej postaci posłużyło mi zdjęcie animacji, które znalazłam na Pinterest. Materiały pokazuję włóczki, kolory w gramach i w metrach. Wyświetlają się tutaj w trakcie tego, co opowiadam. Użyłam również szydełko numer 3 mm, oczywiście igłę do zszywania krótszą, tempą do szycia włóczki i igłę zaokrągloną, licznik rzędów, bardzo pomocny dla mnie. Link do zakupu umieszczam na dole w opisie. Ze względu na ilość materiału film podzieliłam na części. Zaczynamy. Na magiczny ring nabieram 6 półsłupków. Zaciskam, zakładam znacznik i przerabiam. Rząd drugi. 6 rozszerzeń, czyli w jednym oczku przerabiam 2 półsłupki. 2, 3 i 4, 5 i 6, rząd trzeci. 1 półsłupek i rozszerzenie 2 i 3. To jest element do powtórzenia. Moja sugestia: kiedy pojawią się napisy, warto zatrzymać film, gdyż jest to opis omawianego przeze mnie elementu. 1 półsłupek i rozszerzenie. Rząd czwarty. 18 półsłupków. Rząd piąty. 7 półsłupków. 1, 2, 3, 4. Dwa rozszerzenia, pierwsze i drugie. Powtarzam to samo jeszcze raz. Rząd szósty. 7 półsłupków. 1, 3 rozszerzenia, pierwsze, drugie i trzecie. 8 półsłupków,
3 rozszerzenia. I 1 półsłupek. Rząd 7 do 13 przerabiam po 28 półsłupków w rzędzie. Tutaj też chciałam zwrócić uwagę, bo ostatnio dużo czytam o tym, że się zwraca uwagę, czy się robi X-em, czy V półsłupki. Moje są X-em, czyli wbijam się tradycyjnie i przerabiam od góry nitki, nie od dołu. Taka jest właśnie różnica pomiędzy X-em a V. Z góry, kiedy przeciągam, będzie X. Z dołu, kiedy przeciągam, będzie V. Tak więc przeciągam z góry i przerabiam tradycyjnie od dołu, przeciągając. Taka jest cała różnica między X-em a V przy robieniu, a przy robótce różni się to tym, że są mniejsze otwory, jest bardziej ścisły wzór przy robieniu metodą X półsłupków i jest bardziej polecana ta metoda. I ja się posiłkuję tradycyjnie licznikiem do rzędów. Przydaje się to właśnie w takich sytuacjach, gdy powtarzam kilka rzędów z taką samą ilością oczek i nie muszę się skupiać, w którym ja to właściwie już rzędzie jestem. Tu trochę wyprzedzę, bo chciałabym, aby było zrobione inaczej. Zmiana będzie taka, że odwrócę but na drugą stronę i to, co pokazuję w tej chwili w filmie, półsłupki wewnętrzne i zewnętrzne, po prostu je zamienię. Będę pisała tutaj w nawiasach. A z tego powodu jest moja sugestia, by nogawki robić też po prawej stronie, tak jak dalej robię górę, nie od środka po lewej, tradycyjnie, tylko właśnie dlatego, że wzór lepiej się układa po prawej, a po lewej stronie mam przeplatane nitki. Za utrudnienie przepraszam, ale chciałabym, żeby to była wersja jak najlepsza. Oczywiście można robić bez zmian i też nic się tu nie będzie działo. Rząd 14. 5 półsłupków. W nitkę zewnętrzną, czyli nie w ten sposób, jak się wbijam, tylko w samą tą nitkę przerabiam 14 półsłupków. A następnie 9 już zwykłych półsłupków. Rząd 15. Tu będę przerabiać już tam i z powrotem. Przerabiam najpierw 4 półsłupki po znaczniku, czyli tak naprawdę do miejsca, gdzie zaczęłam robić tylko w zewnętrzną nitkę. Tu nawracam. W tej chwili właściwie to znacznik sobie odkładam, bo nie korzystam z niego. I przerabiam rząd 16. Zaczynam jednym oczkiem łańcuszka i w to samo się wbijam i przerabiam 13 półsłupków. Nawracam i dokładnie tak samo robię
do rzędu 20 włącznie. Rząd 21 jestem ponownie od lewej strony i przerabiam w tej chwili tak. Jedno oczko łańcuszka, 2 półsłupki, wewnętrzną nitkę, czyli teraz tą tylko pojedynczą ode mnie, nie przerabiam przez całą, przerabiam 9 półsłupków, i pozostałe 2 normalnie. Odwracam, rząd 22, oczko łańcuszka i 13 półsłupków. Rząd 23 przerabiam już w tej chwili po okręgu. Zaczynam od oczka łańcuszka, 13 półsłupków, jestem na końcu pięty, na boku przerabiam 8 półsłupków, tu jestem wbita od góry, zaczynam od tego bocznego, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i 8. Wbijam się tu w to łączenie na krawędzi. Tu zakładam sobie teraz znacznik na kilka rzędów i mam rząd 24. 14 półsłupków na przodzie, osiem na boku, pięty, zaczynam od tego na krawędzi, tu jest ostatnie 8. Przechodzę w tej chwili na tą krawędź tylnią i przerabiam tutaj w sumie już do znacznika 22 półsłupki. Rząd 25. Jedna redukcja, czyli z 2 oczek przerabiam jedną redukcję, 12 półsłupków, a następnie 15 redukcji. Rząd 26 i 27 przerabiam 28 półsłupków w rzędzie. Na rzędzie 27 kończę i tu według sugestii odwróciłabym but na drugą stronę i przerabiała dalej, zmieniając tu tylko jeszcze w jednym rzędzie oczka wewnętrzne na zewnętrzne, a poza tym już później będzie tak jak podaję w filmie. Wrabianie kolorów, rząd 28. Dzielę całą długość na 4 części. Będą 2 kolory niebieskie, 2 białe. Tak naprawdę tego znacznika nie będę używać ze względu na to, że będzie mi przeszkadzał. Po prostu liczę rząd od momentu, kiedy zaczynam niebieski kolor. Wrabiam w taki sposób. Ostatnie oczko, które
jest brązowe. Nie zamykam, tylko przerabiam już nowym kolorem. Wszystkie następne oczka, gdzie będę zmieniać kolor, właśnie w taki sposób będę zaczynać. Przerabiam teraz 7 półsłupków niebieskich. Przy pierwszych oczkach również maskuję nitki. Ma to mi zabezpieczać przed pruciem się. Później je chowam po prostu do środka. Przypominam, że według mojej sugestii robiłabym tutaj na prawej stronie robótki, nie na lewej, tak jak w tej chwili pokazuję w filmie. 7 oczko nie zamykam, tylko dokładam nowy kolor i przeciągam nowym kolorem, zaciskam niebieskim. Tu zostawiam sobie luzem, a będę maskować białą tylko. Też 7 półsłupków. Teraz przy 7 oczku luźno, żeby nie ściągała mi się nogawka, zamykam oczko białe. Tak mniej więcej to wygląda. Przekładam białą nitkę do środka i przerabiam 7 niebieskich. Przerabiając po prawej stronie, oczywiście nitki przekładam od środka robótki. Siódme nie zakończam, podobnie robię z białą nitką. Przeplatam, zaciskam sobie niebieską i ją zostawiam od środka i przerabiam 7 białych. I 7. Też nie zakończam, to jest mój początek następnego rzędu. Zamykam to oczko niebieskim. Tu od środka będą mi w ten sposób wisieć te nitki. Niczym to nie przeszkadza, gdyż później i tak tutaj będę wypychać i tego widać nie będzie. Rząd 29 robię tak samo kolory, z tym, że będę robić teraz tylko wewnętrzną nitkę. Czyli pierwsze oczko wbijam się tutaj i przerabiam 7. I 7. Nie zamykam, dokładam białą, zostawiam trochę mniej luzu i przerabiam. I w tej chwili białą nitkę, 7 wewnętrzną. Według sugestii zamieniam tutaj wewnętrzną na nitkę zewnętrzną, jeżeli robię po prawej stronie. W taki sposób przerabiam na całym okręgu. Zasadą tutaj przy zmianie kolorów jest to, że 7 oczko wbijam w nitkę tego samego koloru, zamykam kolorem zmienionym, czyli tutaj niebieskim, i w pierwsze oczko wbijam w pierwszą nitkę niebieskiego koloru i przerabiam w taki sposób. Nie przesuwam kolorów, gdyż chcę utrzymać jak najbardziej w pionie .
Kiedy jestem z przodu buta i dochodzę do koloru niebieskiego, znaczy się, że jest to mój początek. Mam przerobione w taki sposób i teraz przerabiam od rzędu 30 do 39 10 okrążeń zwykłymi półsłupkami. Zmieniam tylko kolor w taki sposób, jak przed chwilą pokazałam. Pilnuję krawędzi i pilnuję tego, żeby w ostatnim oczku zamykać kolorem i naprężenie tutaj nitki. W trakcie robienia chciałam uspokoić, że moja nogawka wygląda tak, a nitki, które przerabiam, wyglądają w ten sposób. Nie można zostawiać ani za dużo, ani za mało, czyli tak naprawdę, jak tu widać, to naprężenie ma około centymetra, półtora, gdyż mogę robić to w trakcie dla sprawdzenia, ale naciągam te nitki w środku i one wtedy mi się tu zaciskają na łączeniu. Gdyby było za luźno, to w tym momencie mogłaby mi się robótka rozłazić. A tak jest to dodatkowe zabezpieczenie, a środek będzie wypchany. A tu zacznę robić falbankę wokół kostki, dlatego jeszcze nie wypycham buta, by sobie nie utrudniać pracy. Robię do góry nogami, ale jeżeli ktoś lubi w ten sposób, też chyba nie ma to największego znaczenia. Jest ten rząd, w którym robiłam tylko wewnętrzną nitkę. Rząd 29. Tutaj w pierwszą teraz wbijam się, biorę niebieski kolor i przerabiam nim półsłupkami. Tu sobie też zamaskuję tą nitkę 7 razy w każdą tą nitkę. Siódmy również tylko przerabiam, a zamykam nitką białą. I maskuję w tej chwili i tą białą, i niebieską. Tą sobie przewlekę do środka, więc ją na razie zostawiam, tą końcóweczkę, i w pierwszą nitkę białą wbijam się. Tutaj będę maskować nitki w taki sposób, że właśnie wrabiam ją, przerabiając półsłupki. Tu już sobie białą odłożę, bo też ją zamaskuję w dół, a tu przerabiam dalej w ostatnią białą. Nie obkręcam aż tak bardzo, bo będzie mi tą nitkę widać. Kładę nitki w taki sposób, by luźno leżały. Zamykam niebieską i przerabiam teraz na niebiesko 7 razy, maskując białą nitkę. I w 7 to samo. I do końca rzędu maskuję teraz niebieską nitkę, a przerabiam białymi. Czyli trzymam się według koloru.
7. Teoretycznie tutaj normalnie założyłabym znacznik, ale ze względu na to, że zmieniam kolor, to widzę, gdzie jest początek. Mechanicznie obkręcam, nie robię tego. Drugi rząd falbanki przerabiam 2 półsłupki na niebiesko, robię rozszerzenie, cały czas maskując białą nitkę. 1 półsłupek, rozszerzenie, dwa półsłupki. Ostatni oczywiście zamykam na biało. Powtarzam w ten sposób na każdym kolorze, czyli w sumie 4 razy ten element. Odkręcam sobie nitki, bo się na pewno splątały. I w tej chwili przerabiam trzeci rząd falbanki, robiąc najpierw 4 półsłupki niebieskie, jedno rozszerzenie, 4 półsłupki niebieskie. Zakończam białym i powtarzam ten element we wszystkich kolumnach kolorów. Na końcu rzędu zakończam 10. oczko niebieskim i tu będę robiła maskowanie, więc obcinam obydwie nitki, przewlekam, a niebieską zabezpieczam i maskuję. Mogę dodatkowo przewlec do środka w taki sposób i zamaskować ją do wewnątrz. Mam zrobioną falbankę. Tą falbankę, żeby się nie wywijała na wierzch, przyszyję tu, w tym miejscu, przyczepię. Ona się będzie wywijać wtedy może na przodzie, ale to też o to chodzi, żeby była ruchoma. Tutaj też po wypchaniu teraz but mi się zgina w miejscu, gdzie robiłam w 14 rzędzie w zewnętrzne oczka. Tutaj też będę przeszywać w taki sposób, że na wewnętrznej stronie w jednym bucie zszyję tu, a w drugim bucie na wewnętrznej stronie zszyję tu. Będą mi wtedy sprawiać wrażenie, że jest jeden z prawej, drugi z lewej. Dodatkowo zszycie to spowoduje, że but będzie bardziej zgięty i noga bardziej pionowa, niż gdybym miała w ten sposób. Mogę nawet zaszyć w 2 miejscach, jeżeli będę uważała, że tak jest lepiej. Tak wyglądają moje buty z nogawkami. Korpus. Nabieram 8 oczek na magiczny ring. Zaciągam i teraz będę też dodawać kolor. Cała trudność teraz będzie polegać na tym, że robię 2 kolory
i robię rozszerzenia w każdym kolorze, ale zakończam to rozszerzenie tradycyjnie przy zmianie koloru. Więc zaczynam od niebieskiego, przerabiam rozszerzenie, nie zakończam, zakończam białym, pierwsze rozszerzenie, a tu maskuję niebieską nitkę. Robię drugie rozszerzenie białym, zakończam niebieską nitką. Trzecie rozszerzenie niebieskim, zakończam białą nitką. Czwarte rozszerzenie białym, zakończam niebieską nitką. Piąte rozszerzenie niebieskim, zakończam białą nitką. Szóste rozszerzenie, siódme, i ósme białym. Jak widać, po stronie, której robię, wychodzi to ładniej, więc w tym momencie to będzie moja prawa strona, a to będzie strona lewa. I po lewej stronie mogę zostawiać również sobie nitki bez maskowania. Tu przewlekę końcówkę na odpowiednią stronę, nitkę i mam zaczęty dół. Rząd trzeci. Jeden prawy i rozszerzenie na niebiesko. Zakończam ostatni półsłupek białym. Tu w tej chwili będę już nitki zostawiać, nie maskuję ich. Pierwszy biały, jeden półsłupek i rozszerzenie. Zakończam niebieskim. Jeden półsłupek w pierwszą niebieską nitkę i rozszerzenie. Zakończam białym. I tak powtarzam. Rząd czwarty. Jeden półsłupek w pierwszą nitkę na niebiesko. Drugi i rozszerzenie zakończone białą nitką. Powtarzam ten element, zmieniając tylko kolory. Dwa półsłupki i rozszerzenie. Tu nitki, naprężenie zostawiam tak, jak wychodzi. Tu jest dużo łatwiej niż przy nogawkach, tak jak widać. I po prostu się tym nie przejmuję, a pilnuję prawą stronę. Rząd piąty. Zaczynam od pierwszej nitki, 3 półsłupki i rozszerzenie. Raz i dwa. Zakończam białym i ten element powtarzam, zmieniam tylko kolory. Raz, dwa, 3 półsłupki, rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. W tym rzędzie będę miała 40. Rząd szósty. 4 półsłupki
i rozszerzenie. Pamiętam, że zamykam innym kolorem. Powtarzam 8 razy. W tym rzędzie będę miała 48. Rząd siódmy. 5 półsłupków. I rozszerzenie. Powtarzam 8 razy, zmieniając tylko kolor. Będę miała 54 oczka na okręgu. Pilnując tego, że wbijam się zawsze po zmianie koloru w oczko pierwsze, gdzie jest nitka biała, mam w ten sposób proste linie przy zmianie kolorów. Nie skręca mi się robótka w taki sposób, jak robi to tradycyjnie przy robieniu na okrągło jednym kolorem. Rząd 8 to już łączenie nóg z korpusem. 7 niebieskich. Zakończam je białym. 2 białe. Biorę lewą nogę, przyłączam teraz od środka na białym kolorze, pomijając pierwsze 2 oczka, łączę trzecie. Trzecie tu i trzecie z okręgu. Przerabiam razem 3. Tak. I dalej robię 2 oczka białe. Zakończam je niebieskim. Teraz przerobię niebieski, biały i niebieski po 7. Tu zdradzę jeszcze tajemnicę. Przerabiając ostatnie oczko, zostawiam palec, na którym nitka mi się opiera. Przewlekam, więc mam na tyle luzu. Zostawiam i robię dalej. Przerobiłam 3 środkowe i teraz 2 białe. Przyłączam drugą nogę, od środka białe, zostawiam 2, w trzecie się wbijam i w trzecie oczko okręgu i przerabiam 3 razem. Przechodzę z powrotem do okręgu, przerabiam 2 białe, zakończam oczywiście niebieskim i do znacznika robię niebieski i biały po 7 razy. Znacznik mój znajduje się na tyle postaci, widać nogi mam odwrócone, przerabiam teraz na okręgu. Rząd 9. 6 oczek niebieskich. I rozszerzenie. Zakończam białym. 2 białe. Rozszerzenie. Rozszerzenie i 2 białe, zakończone niebieskim. Teraz przerabiam element,
który robiłam na niebieskim, 6 oczek prawych plus rozszerzenie. Powtarzam je jeszcze 2 razy na białym kolorze i na niebieskim. Że na niebieskim doszłam do momentu, gdzie mam oczko zakończenia. Przerobię je w taki sposób, że przewlekam to oczko, ale wbijam się jeszcze dodatkowo w to samo i przerabiam razem. Zaciskam. Mam pierwsze i robię dalej, maskując nitkę końcową. Po prostu ją zabezpieczam, żeby się nie popruła. A następnie wkładam do środka i rozszerzenie. Tu ponownie będę robiła 2 rozszerzenia, czyli 2 oczka białe, 2 półsłupki, pierwsze rozszerzenie, drugie rozszerzenie i 2 półsłupki. Dalej kolory niebieski, biały i niebieski przerobię elementem, który powtarzam, czyli 6 półsłupków i rozszerzenie. Na łączeniu nogi z korpusem ponownie robię 2 oczka białe, półsłupki, 2 rozszerzenia, dwa półsłupki. Element, który powtarzam, robię teraz na niebieskim, białym i niebieskim, czyli 6 półsłupków i rozszerzenie. Dochodzę do łączenia i tutaj dalej przerabiam 2 półsłupki białym kolorem, 2 rozszerzenia, dwa półsłupki i zostały mi jeszcze 2 elementy, które przerobię kolorem niebieskim i białym, czyli 6 półsłupków i rozszerzenie. Rząd 10 do 24 przerabiam 128 oczek w koło, zachowując chronologię kolorów. Rząd 25 przerabiam niebieskie 8 półsłupków w każdej kolumnie, a białe robię w ten sposób: 3 prawe, redukcja i 3 półsłupki i robię w taki dokładnie sposób i powtarzam to w każdej białej kolumnie. Rząd 26 do 28 przerabiam 120 półsłupków według kolorów, które się układają, czyli 8 niebieskich i 7 białych półsłupków. Rząd 29 robię redukcję teraz na niebieskich, a biały tak jak jest. Przerabiam 3 półsłupki,
redukcja i 3 półsłupki. Białe 7 półsłupków. Niebieskie powtarzam na wszystkich kolumnach tak samo. Rząd 30 do 32 przerabiam kolumny według kolorów po 7 półsłupków na kolor. W sumie 112 oczek na rzędzie. Pas, kolor jabłkowy, rząd 33. Będę przerabiać w trochę inny sposób, gdyż będę się wbijać w poprzeczną nitkę i przerabiać tak 112 półsłupków. Wszystkie w ten sposób. Ma to na celu zrobienie rantu pasa. Jak widać, on mi się kładzie prostopadle do danej robótki. Ostatnie oczko wbijam też w poprzek, przerabiam i tu w tym momencie już przechodzę do nowego rzędu 34 i przerabiam teraz tak. Pomijam ten rząd i wbijam się w oczko tak jakby z poprzedniego rzędu. Widać tutaj warkocz tego rzędu i przerabiam w ten sposób półsłupkami cały rząd. Tworzy mi się takie oddzielenie, czyli kant mojego pasa, plus teraz przerabiam rzędy pasa, które będę powtarzać na wysokość. Rząd 35. Zrobię teraz redukcję, czyli przerabiam 12 półsłupków i redukcję. Ten element powtarzam 8 razy. Rząd 36 i 37 przerabiam 104 oczka półsłupkami w koło. Rząd 38. Ponownie element do powtarzania. 11 półsłupków i redukcja. To powtarzam 8 razy na okręgu. Będę miała 96, rząd 39 i 40 przerabiam 96 oczek w rzędzie półsłupkami. Rząd 41 element to 10 półsłupków i redukcja. Powtarzam w rzędzie 8 razy.
do uzyskania 88 rząd 42 i 43 przerabiam półsłupkami 88 oczek. Rząd 44, element to 9 półsłupków i redukcja. Powtarzam ten element 8 razy. W tym rzędzie będę miała 80 oczek. Rząd 45 i 46 przerabiam 80 półsłupków na okręgu. Rząd 47. Zmieniam kolory, wracam do niebieskiego i białego. Ostatnie oczko w rzędzie 46 przerabiam kolorem białym. Tu się staram robić równo kolumnami kolorów poniżej. Przerabiam, ale w poprzek nitki. Raz, dwa. Dalej przerabiam po 5 oczek niebieskich i 5 oczek białych. I na końcu 3 półsłupki białe. Dalej przerabiam rząd 48, tak jak są kolory w kolumnach. Wbijam się normalnie półsłupkami. Tu będę chciała wywijać wałek, więc przerabiam tradycyjnie. I robię każdego koloru, zaczynając tutaj od 2, ale pozostałe robię po 5 półsłupków na kolorze. Pamiętam o zmianie koloru, czyli ostatnie oczko zamykam nowym kolorem, wbijam się w pierwszą nitkę tego samego koloru i przerabiam 5. Przerabiam maskując nitkę, czyli ją wyrabiam tak jak w falbance, w taki sposób i po obydwu stronach jej nie widać ze względu na to, że ten odcinek wywinę i przyszyję w taki sposób nad pasem, aby zrobić taki rulon. Mogę to oczywiście przyszyć igłą i nitką, co będzie być może łatwiejsze, ale jeżeli chcę umocować za pomocą szydełka, chowam nitkę, której w tej chwili nie używam, do środka, a tu będę łączyć z niebieską nitką, którą przerabiam w taki sposób oczkiem ścisłym. Wbijam się w poprzek oczka plus w oczko górne i przerabiam oczko ścisłe. I następne.
Tu jeszcze jedno. W tej chwili chowam do środka niebieską nitkę, a będę robiła białą. I przerabiam w taki sposób naokoło. Kanał, który mi się tworzy wewnątrz rulonu, wypełniam, by go utwardzić i ukształtować. Proponuję robić to na bieżąco w trakcie zszywania, gdyż później może to być po prostu niemożliwe. Klamra do paska. Zaczynam od białego, robię magiczny ring i 6 półsłupków. Następnie 6 rozszerzeń. Przy 12 oczku zmieniam kolor, z tym, że mniejsze guziki w kolorze żółtym przyczepiane na pasku będą właśnie tej wielkości i na tym rzędzie się skończy. A tu, robiąc klamrę, dokładam kolor, robię na lewej stronie i przerabiam. Tu już mogę obciąć. Rząd trzeci. Jedno oczko. Jedno oczko. Półsłupka i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Półsłupek i rozszerzenie. Rząd czwarty, to w tej chwili 2 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd piąty to 3 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd szósty to 4 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Na 6. rzędzie skończyłam klamrę. Dodatkowo zrobiłam wielkości białego kółka guziki, które poprzeszywam w miejscach na pasie. Żółte małe rozmieszczę tu, gdzie są niebieskie pasy. Na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Tak wygląda mój poszywany i wypchany dół postaci. Dodam tylko jeszcze, że dla chętnych i doceniających moją pracę z terenu Polski i chcących wspomóc mnie wirtualną kawą, zapraszam do linku umieszczonego na dole w opisie. Ja tutaj w kartach na końcu filmu, które już powinny się pojawić, umieszczę następną część. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam po więcej.